Cześć, tu Rafał z Plugin Poland. Dzisiaj update ładowarki Victrona. Link podałem tutaj, jeszcze będzie dodatkowo w opisie. Zależnie, którą mamy wersję, czy tą z wyświetlaczem, czyli C025, czy tą bez wyświetlacza, to C026. Taki plik pobieramy. Wchodzimy na stronę Victron Energy Professional. Trzeba się zarejestrować tutaj. Po rejestracji dostaniemy maila i potwierdzamy. I możemy się już zalogować. Po zalogowaniu wybieramy z lewej strony z zakładki Firmware i tu będzie dostępne, do czego chcemy nasze oprogramowanie pobrać. W tym wypadku wybieramy do EV Charging Station, czyli do ładowarki, do stacji ładowania do samochodów elektrycznych. I teraz musimy wybrać ten plik. Jeżeli C025 dla wersji z wyświetlaczem, C026 EV Setup dla naszej wersji, tak jak jest w naszym przypadku. W moim dokładnie. Plik się pobiera. Po pobraniu teraz istotne, jak dostać się do ładowarki. Z naszego panelu, gdzie możemy sterować naszą instalacją, wybieramy wszystkie urządzenia i z listy wybieramy naszą ładowarkę i panel kontrolny. Po otwarciu się w nowej oknie przeglądarki naszego ładowarki będzie trzeba wpisać użytkownika admin i hasło, które jest na ładowarce. W ten sposób przechodzimy na stronę naszej ładowarki, gdzie możemy podejrzeć. Tutaj widać, że ja mam oprogramowanie w tej chwili 1.30, czyli jakieś starsze. Dlatego postanowiłem zrobić update. W tym celu musimy tutaj wybrać z zakładki Backup i Update. Otwieramy plik, wybieramy to, co żeśmy ściągnęli i bierzemy update. Idzie to całkiem szybko. Sam plik jest wielkości około 2 MB. Po załadowaniu pliku tutaj na 100% na chwilę się przycina, czy po prostu dłużej myśli przy 100%. Po czym będzie kręciło się kółeczko i będziemy czekać na moment, kiedy już jest, że zostało z powodzeniem zaupdate'owane i system ponownie się uruchomi za tam niecałe 30 sekund, już w tej chwili mniej. Tu cały czas jest wersja 1.30, ponieważ system teraz jak gdyby ponownie wstaje. Więc czekamy, aż się ponownie uruchomi. Chwilę to zajmuje. Już jest widać na dole, że jest 2.0. I teraz by trzeba było generalnie z tej strony zamknąć i od nowa wejść ponownie w naszą ładowarkę. To są te zakładki, możemy też dodawać sobie planowane ładowanie, ten ring świetlny, jak ma działać, ale o tym to będzie na końcu, bo też go w końcu sobie ustawiłem tak z moją logiką najwygodniej. No i to chyba tutaj będzie wszystko. Najlepiej teraz się ponownie zalogować. Jeszcze przeglądam. OK. Mamy teraz po nowemu, jak to wygląda. No widać, że interfejs się zmienił, jest troszeczkę bardziej przejrzysty. Mamy widok na całą instalację. Z lewej strony panel z informacjami. Tutaj jest informacja o tym, czy ustawienia tego naszego ring świetlnego. Co więcej, no tutaj widzimy, możemy sterować w trybie auto, normalnym i amperami. Możemy zrobić też widok nie na całą instalację, tylko bezpośrednio na ładowarkę. I akurat tutaj jest pusto, bo nie jest podłączony samochód, ale w momencie, kiedy była podłączona i samochód był, no to pojawia się samochodzik z podłączoną po prostu kablem od ładowarki. Całkiem spoko. No tutaj ampery, ile możemy sterować, no i wszystkie ustawienia. Wygląda to troszeczkę przyjaźniej i lepiej. Tu mamy ustawienia naszych kolorów tego oświetlenia. Możemy je wyeksportować. Jeżeli ktoś by chciał i napisze do mnie maila, to mogę mu podesłać te informacje, czy moje ustawienia po prostu tych kolorów i wtedy, jeżeli się zgodzi. A za chwilę pokażę, jak to finalnie wyszło. Będę zmieniał na telefonie i pokazywał, jaki efekt świetlny jest na ringu. Pamiętajcie też o subskrypcji. Hej! Więc finalnie udało mi się ustawić ten pierścień w następujący sposób.
Pierścień świetlny. Postanowiłem, że tam, gdzie będzie nic się nie będzie działo, czy będzie jakieś oczekiwanie, to będzie stałe. Czyli kiedy jest odłączona, to jest żółta, tak jak teraz. Kiedy jest podłączona, to jest na niebiesko, ale się świeci, bo nic się nie dzieje. Kiedy oczekuje na start, to jest oddech. Będzie się w ten sposób jak gdyby zapalać i gasnąć. Kiedy będzie czekać na słońce, no to takie symboliczne, że jest tęcza, że czeka na więcej słońca. Niski state of charge, no to na czerwono i że czeka, aż będzie więcej baterii, się doładuje. Mówimy o tej baterii na dole. Ładowanie ręczne, no jest instrukcja ładowania, czyli na niebiesko, bo że się ładuje, czyli kręci się, coś się dzieje. Ładowanie automatyczne, kiedy w automatyczny sposób się ładuje, to na zielono. I znowu, kiedy już jest naładowane i nic, nie ma żadnej akcji, to na zielono się świeci. Taki mam pomysł. Z pozycji komputera można to zgrać w plik i mieć ustawienia. Łatwo się to ustawia, ale jakby ktoś chciał, to można napisać do mnie maila, to podeślę te ustawienia w ten sposób. Ale myślę, że każdy sobie poradzi.